kupno nieruchomości lub ziemi, a potem ewentualna budowa wymarzonego domu w kraju karaibskim dla wielu osób może brzmieć jak marzenie. Warto jest mieć marzenia, a jeszcze lepiej je spełniać. W dzisiejszym vlogu z serii Autentyczna Dominikana, który jest przedostatnim odcinkiem z aż 15 vlogów, jakie udało mi się poskładać podczas ostatniego pobytu w tym cudownym kraju karaibskim, pokażę Wam, jak przebiega proces poszukiwania wymarzonego kawałka ziemi na Dominikanie. Podpowiem Wam, czym się podczas takich poszukiwań sugerować. Wyjaśnię również pokrótce, jakie są w tym kraju prawa i obostrzenia dla obcokrajowców pragnących zainwestować swój czas i pieniądze w nieruchomości. Oraz zaproszę Was na wspólne zwiedzanie terenów miasteczka Las Terrenas i ziemi w jego obrębie, którą można nabyć. No i oczywiście dla tych bardziej dociekliwych wspomnę też za ile. Jeśli taka tematyka Was interesuje, zapraszam do oglądnięcia całego vlogu. Jeśli natomiast chcecie się dowiedzieć, dlaczego to właśnie ten kraj, a dokładniej półwysep Samana, a jeszcze dokładniej okolice Las Terrenas osobiście uważam za najpiękniejsze tereny wyspy Hispaniola, obejrzyjcie poprzednie 13 vlogów z tej serii, a wszystko Wam się wyjaśni. Gotowi? Zapraszam! Oto przepis na udane kupno ziemi nie tylko na Karaibach, ale gdziekolwiek zapragniecie. Według mnie należy się najpierw pięknem danego miejsca zachwycić i zacząć marzyć. Jeśli na przykład podczas wymarzonych wakacji Wasz umysł zacznie się zastanawiać, co by było gdyby, a może ja kiedyś tutaj, ale bym chciała. Byłoby wspaniale móc tu wrócić, wracać, mieszkać. Jeszcze przed wyjazdem zaczniecie już w głowie planować kolejną wizytę w tym najukochańszym miejscu, a po powrocie, zamykając oczy, przenosicie się znów do niego oczami swojej wyobraźni. To może oznaczać, ale nie musi, że połknęliście haczyk. Warto jest podróżować i poznawać nowe, coraz to ciekawsze miejsca. Świat jest ogromny, przepiękny. To właśnie nasze pokolenie ma najwięcej możliwości, aby jak najwięcej tej planety obejrzeć. Więc warto swoim życiem pokierować tak, aby tej możliwości nigdy nie zatracić. Lub sprawić, aby taka możliwość była nieodzowną częścią naszej codzienności, nawet pracy zawodowej. Kiedy natomiast Wasze myśli ciągle będą powracały w to samo miejsce, to może oznaczać, że warto zapuścić tam korzenie lub choćby zasadzić tam taką malutką zaszczepkę. Poszukiwania wymarzonej inwestycji z pewnością może nam ułatwić wybór odpowiedniego agenta nieruchomości. Uwaga, na przykład na Dominikanie licencja agenta nie jest wymagana, więc tak naprawdę każdy może się uznać za osobą w pełni kompetentną do tego celu. Nie wszystkie działania, nawet bardzo profesjonalnie wyglądających agencji nieruchomości, są regulowane przez rząd dominikański, jeśli nie są one legalnymi biznesami zarejestrowanymi w tym kraju. Należy więc dokładnie się dowiedzieć, jakie dana osoba czy agencja ma doświadczenie w tym obszarze, sprawdzić ich referencje i najlepiej popytać byłych klientów o ewentualne opinie. Ostatecznie sprawami prawnymi typu kontrakt zakupu, przygotowanie tzw. transferu aktu własności, legalnym przekazaniem niezbędnych środków finansowych w odpowiednie ręce, a dokładniej na wskazane konta bankowe, zająć się powinien jeszcze bardziej skrupulatnie wybrany przez nas prawnik i zaznaczam, sprawdzony, z referencjami i doświadczeniem oraz zarejestrowany w danym kraju. Nie proponuję tutaj oszczędzać i załatwiać tego typu biznesu na własną rękę lub za pośrednictwem tzw. amigos, czytaj znajomych. So you don't know what you're doing.
walls are closing in. Just remember where we're going, and remember where we've been. We can breathe underwater. Explore everything and try to see what's going on. And I came up when the machine was maybe here somewhere. And this is caliche. This hill is caliche. So what they use from here is what they fill. Sometimes they take whole hills down, and then it leaves a big flat. Zakończenie konstrukcji autostrady z Santo Domingo do Las Terrenas w 2008 roku oraz otwarcie lotniska El Cati w 2006 roku sprawiło, że Półwysep Samana odwiedziło i szybko uznało za swój raj na ziemi wielu obcokrajowców. Obecnie osoby nieposiadające obywatelstwa lub nawet karty stałego pobytu na Dominikanie mogą tu inwestować, kupować ziemię i nieruchomości bez żadnych obostrzeń, na takich samych prawach i warunkach, jak ich rodowici mieszkańcy. I just wanted to show you like but it's very nature-like in here too. Like, not like where we just were. Buenos días, jefe, ¿cómo está? Estoy con clientes que quiero mostrarlo, terrenos, lo que tienen en venta aquí. ¿Está bien? Gracias. So, we just entered here. No, we just entered here. And then come. This road is not made yet, that's this right here. Sprawia, że ceny ziemi w tych tropikalnych rejonach bardzo wzrosły przez ostatnie 2 lata. Szczegóły widać na ekranie. Obecnie istnieje duże zainteresowanie inwestycjami na Samanie. Krążą też plotki, plany uruchomienia bezpośrednich lotów zarówno z Polski, jak i z USA do lotniska El Cati, co według mnie jeszcze bardziej ułatwi dostęp do tych wciąż jeszcze mało obleganych i znanych miejsc. Na dzień dzisiejszy masy turystów opanowały miejsca takie jak Punta Cana, La Romana czy stolicę kraju Santo Domingo, które mają własne lotniska i dzięki temu przyciągają większość zagranicznych wakacjowiczów. Samana wciąż jest obszarem tylko dla tych, którzy pokwapią się na dłuższą, niewygodną podróż w tereny nieco mniej dostępne, ale za to najcudowniejsze. To właśnie tu możemy poznać autentyczną Dominikanę. Yeah, but we have pretty crappy driver like me for this one. Beautiful villa. The first time I ever came in this residence was to list this house. Really? And you can't tell because it has ocean view, so all the yeah, it's beautiful. This is the top of the hill. Oh my god. Oh my god, look. Ah. Yeah, a lot of houses on the hills, instead of flattening or whatever, or building up, they use the first level and then they like step it down, you know, using the hill that way, you know, that big construction. Yeah. Decided to keep it as a home to come whenever they feel like it, and they rent it out a little bit when they're not there, but it's a really nice house. So if land is like $120,000, then these days you can build a house kind of like hers for how much? Well, it all goes by square meters, price per square meter, and it depends very much on the finishes. Yes, for sure. So a very basic finish, but quality construction, but a basic finish is $650 a square meter. And 600. a higher end would be 800, 900 to over 1,000 if you want to go. You know, Yeah. Yeah. But so then you would just need to imagine the size of your house and do the calculation. 100 meters, 100,000. A 100,000, jaki to będzie mniej więcej duży dom? Duży, tak? Oh wow, then it's still... So it's... land is pretty pricey here, right? Comparing to construction costs. Yeah, well, like beachfront land is like $600 a square meter. Yeah. You know, there's nothing any of it. Location. You pay for the view, you pay for the location. So Yeah.
How much is association usually? So 150? these, we have these for sale. They're not on our website yet. He Uh-huh. hasn't given me the go-ahead. Okay. Or maybe they're on our website. This is going to be 4 villas here. Uh-huh. 2 in the front and 2 more in the back. But that's already sold, right? This. No, No. He's building to sell. Aha, he's building to They're sell. 300 and one is 316. Ceny terenów mieszczących się w bliskiej odległości do plaży do 200 stóp bardzo nabrały na wartości w ostatnich latach. Mówimy o wzroście od 25 do aż 50% na niektórych odcinkach. Szczególnie popularne są tereny Playa Las Balenas i Playa Poppy, gdzie zostało już takich miejsc niewiele. Za 1 metr kwadratowy musimy zapłacić $250 amerykańskich. Jeszcze cenniejsze są miejsca na samej linii brzegowej. Za 1 metr kwadratowy musimy zapłacić od $500 do $800 amerykańskich. Warto zaznaczyć, że minimalna wielkość działki pod zabudową, jaką należy nabyć, czyli tak zwana tarea, to 600 metrów kwadratowych. Idziemy oglądać jakieś tereny. O patrz, ale pisze na sprzedaż, czyli... Przepraszam, wiesz. Nie, niektórzy lubią tak nawijać. Ale nie, chodzi o to, że płacisz cenę, później już płaszczasz i masz szczęście. Jaszczurki. No ale nie, działka jest tutaj. Od tego muru No. do tego tam zielonego krzoczka i tam do tej obciętej góry, nie? To jest fajne. Obszary nieco dalej od centrum Las Terrenas w kierunku El Limon i Samana wciąż można nabyć za jakieś $150 za metr kwadratowy. Rejony te bardzo się jednak rozwijają i prawdopodobnie ich wartość również wzrośnie znacząco przez następne 5 do 10 lat. Tereny na wzniesieniach ze spektakularnym widokiem na ocean również wzrosły od 20 do 25% w ostatnie 2 lata. Dziś za taką działkę, czyli 1 metr kwadratowy, musimy zapłacić od $100 do $120. Większe odcinki przeznaczone do budowy osiedli lub większych rozmiarów inwestycji będą nas kosztowały od 30 do $60 za metr kwadratowy. A jak wyglądają ceny budowy domu? Oczywiście popyt na ziemię popędził tym samym za sobą popyt na budowę domów na Dominikanie. Jest to zmiana dość znacząca w porównaniu z cenami sprzed zaledwie 2 lat. Jakieś 20-30% w górę. $1000 za metr kwadratowy to cena za budynki starsze niż 10 lat. Nowe konstrukcje z wyższym standardem wykończeń, takie jak marmur, płytki travertine, granity i drewniane podłogi, będą nas kosztowały jakieś $2000 za metr kwadratowy. Koszt budowy małego prywatnego basenu uszczupli nasz portfel o jakieś $10,000. To masz tam $80,000 z tego. No $80,000, no właśnie. No. Ale działka jest fajna, nie? Działka jest fajna, tak. A koniec wliczony, przepraszam? Ale wolałbyś tam, czy wolałbyś tu? Tu mi się bardzo podoba. Bardziej niż tam, co oglądaliśmy razem? Liany. Ja tam się skupiam na innych rzeczach. O, jest liana. Ile to utrzyma? Ja pierdzielę, jakie to jest zarąbiste, to utrzyma, patrz. Holy cow. Holy. Adam, patrz.
O jebaniutka, jaka fajna, to przysięgam, jakie to mocne. My, zaciekawieni tematem kupna ziemi i inwestycji na Dominikanie, mieliśmy okazję obejrzeć wiele ciekawych miejsc, mieszczących się blisko lub daleko od plaży, nisko lub wysoko w górach, w dzikich, jak i w gwarnych, zatłoczonych dzielnicach. Dowiedzieliśmy się następujących rzeczy w tym temacie. Najprzyjemniejszą częścią kupna ziemi na Karaibach jest jej poszukiwanie. Wtedy wyobraźnia działa na wszystkie zmysły i co najważniejsze, wyobraźnia nie ma granic. Kolejne etapy, jak to ująć, sprowadzają nas na ziemię. Tu zaczynają w grę wchodzić cyfry i zaczyna się tak zwane zderzenie z rzeczywistością, no i stresik. Zakładając, że wybraliśmy odpowiednią inwestycję i dobraliśmy prawdziwych profesjonalistów do jej zlegalizowania, i tak pojawia się niepewność, więcej stresu i znowu wahania. Czy to był na pewno dobry pomysł? Proces prawny jest dość kosztowny i długi. Kupujący bardzo często obciążony jest dodatkowymi opłatami, które albo nie istnieją w innych krajach, albo też ponoszone są wspólnie przez sprzedającego i kupującego. W tym przypadku to jednak wszystko płaci kupiec. Prowizja dla agenta opłacana jest przez sprzedającego ziemię czy dom, więc tak naprawdę jest to cyfra nieznana. Prawnik to jakieś $2000. Dodatkowe opłaty to ceny kilku transferów z kont bankowych, gdyż gotówka z ręki do ręki w tym przypadku nie jest dobrym pomysłem. Potem dochodzą opłaty za opłaty, jakie ponosi osoba sprzedająca. Podatek od kupna i całość zmniejszy konto o jeszcze jakieś kilka tysięcy dolarów. Podatki, nie wolno o nich zapomnieć. Po nabyciu inwestycji właściciel zobowiązany jest płacić coroczny podatek od nieruchomości w wielkości 1% jej wartości. Ale uwaga, dopiero jeżeli wartość tej inwestycji jest wyższa niż $150,000 USA w przybliżeniu. Uwaga! Istnieje możliwość zaciągnięcia kredytów banków na Dominikanie. Wymagania są bardzo podobne do tych obowiązujących w USA czy w Polsce. Down payment, czyli ta wpłata własna wnoszona podczas zakupu inwestycji, musi być w wysokości 30% wartości lub wyższa. Stopy procentowe w lokalnych bankach są dość wysokie. 7 do 10% albo i nawet wyższe. Konstrukcję nowego domu można zacząć dopiero po zapłaceniu całej kwoty widniejącej na tak zwanym akcie zakupu, a potem po kilku miesiącach czekania i w końcu otrzymania dokumentu stwierdzającego transferu tej inwestycji na Wasze imię można się zgłosić do banku i w 3-4 fazach zrealizować budowę nowego domu. They are very cute. So cute. Oh my God. So which one is for sale? These are all, The first one? I think they're still all available. Oh, All? Because we haven't had these for sale very long. I came here with Eugenio actually. She's gonna build what? She's gonna build her own house here. Aha, smart. You see, even though you see like water and swamp like this, this is what Las Arenas was built on. It's Okay. just, you do like this road, you have to fill it. They take off the topsoil. Oh my God, this one looks amazing. No nie? You fill it. Now, when you said you smelt the water treatment, so you have one thing important is where. So that's the east. You see the sun's coming this way. That's northeast, and that's where the prevailing wind comes from. Still, I think the best lots would be closer to an end of the road like this. Because then you get less traffic. Yeah. where she picked? Yeah, but it's not gonna be a lot of traffic here. No, there's only how many in total? 1, 2, 3. That's a big one. Which one we are positioning? This way? Oh my God, this is... Camino. It should be this way. It says Camino here.
kupiona przez właścicielkę. Ta jest druga, która interesuje nas, a ta jest jakby trzecia, ale zdecydowanie te dwie są takie najlepsze, nie? Te dwie tutaj. I tu jest woda. Nie? This one starts where? Right here? Holy shoot, it's also huge. It's really big. Teren budowy powinien być odpowiednio przygotowany, najlepiej idealnie wyposażony i podniesiony wyżej niż teren dróg go otaczających, aby woda z deszczy tropikalnych mogła spokojnie odpływać z naszej posesji. Używa się do tego tak zwane kalicie, czyli skałę, które można nawieźć z kopalni. Ale uwaga, z tego samego materiału utworzone są otaczające miasto wzgórza i bardzo często osoby budujące posiadłości właśnie na tych wzniesieniach ścinają takie góry lub tworzą specjalne półki, aby tam postawić swój nowy dom. Niepotrzebny materiał to coś, co chętnie odkupią osoby budujące na terenach płaskich, często podmokłych, na jakich właśnie leży Las Terrenas. Oh my god, this jungle behind is so cool. Yeah, you see that caliche goes all the way, it follows the back perimeter. Yeah. It goes right to the end. Yes. A tu jest taki dalej swamp. Ale wiesz, In that beach for years after, because I explored everywhere and found new beaches and there's fantastic things everywhere. So yeah. you don't need the beach right in front of you. Oh, you don't. And besides, you like different places, right? So you keep. Yeah. Steve, is this the This is almonds. almonds? These are Yes. almond trees. Yes. Oh my. And this, as bad as that looks, this is what it needs to look like to get the almond. You put that on edge like that, and you Yeah, hit it with a yeah, rock, yeah, yeah. and it splits. They're edible. These you can't eat. Holy The fresh moly. ones. Znajomość języka hiszpańskiego, przynajmniej w stopniu, który pozwala na podstawową komunikację, jest niezbędna. Do wielu zadań można oczywiście zatrudnić osoby, które nas w tym wyręczą, ale kochani, to wszystko słono kosztuje. Budowę domu należy regularnie nadzorować i kontrolować. Wybijcie sobie z głowy, że to wszystko po prostu powstanie tak, jak ustaliliście to z architektem czy tym szefem od budowy. Pamiętajcie, to są Karaiby. Po co to robić dziś, kiedy można to zrobić później? Z taką mentalnością nadzór jest konieczny. Cel kupna ziemi bądź też nieruchomości na Karaibach zależy od naszych prywatnych planów. Może to być nasz drugi dom, do którego uciekamy sobie, kiedy w naszym macierzystym kraju pogoda lub nastroje chwilowo przestaną nam odpowiadać. Może być to dom, który zdecydujemy się wynajmować innym. Domy lub apartamenty, z których można w 10 minut lub szybciej spacerkiem dojść do plaży, cieszą się tutaj największą popularnością, a w miarę czasu będzie tylko lepiej. Można na Karaibach spędzać emeryturkę. Pomysł, który już realizuje bardzo spora rzesza cudzoziemców ze względu na o wiele niższe koszty życia i dostępność do dużo tańszej, całkiem niezłej opieki medycznej. Można po prostu zainwestować, poczekać aż inwestycja wzrośnie na wartości i sprzedać zyskiem. Lub zrealizować swój sen. Mieć na własność kawałek karaibskiego raju, na którym kiedyś powstanie coś naprawdę wyjątkowego. Mały, prywatny Eden. Coś w stylu ogrodu botanicznego, w którym będą różnorodne palmy, najdziwniejsze rośliny, przepiękne kwiaty. Oaza spokoju, dumania i perfekcyjne miejsce do relaksu, naładowania pozytywną energią dla siebie i dla wybranych osób. Taki swój mały dominikański raj. Casa
Dominican Paradise. Tutaj zasadziliśmy tego i tutaj takie te kaktuski. No i tak o. Znać z tyłu dżungla niesamowita. Tu wszystko będzie rwane przez Marzenę. Kurde, jak ja tu wpadnę, to czuję, że ta dżungla zmieni oblicze, naprawdę. Tak wygląda nasza droga do plaży. 10 minutek. Taką palmę muszę skombinować, tego wachlarza. To jest konieczne. Tak, dzisiaj mamy... O, tu siedzimy my. A fale tu. Tak, woda dosłownie podlewa nam się pod nogi. Fajnie.